Dobry wieczór po przerwie. Trzecia część. Moi drodzy, dojechaliście już pod mieszkanie Salviego autobusami tam nocnymi, bo przecież wiadomo, sporo osób nieprzyjemnych jeździ. Parę dresików śmiało się z waszych wyglądów, ale nic na szczęście nie doszło do jakichś rękoczynów. Dostaliście się do samochodu Salviego. Wendy, zadajesz sobie pytanie, co jest gorsze? Wygląd samochodu Salviego, czy ten, który miał wcześniej Vitali? Mam nadzieję, że chociaż teraz będzie mieć ładny samochód. A co? Co? Coś... Chociaż teraz będzie miał dobry samochód? O czym ty mówisz? Tak, robię komuś niespodziankę. To bardzo szlachetne, ale gdzie my tak właściwie... Domyślam się, do Amadeusza chcecie. No tak, trzeba mu podać adres tego mieszkania. Pokażę wam zdjęcia, ale to chyba już u Amadeusza. Okej. Salvi Właśnie wkłada kluczyk do stacyjki i odpala Widzisz coś w autobusie? swojego pięknego Volkswagena. Robiłaś coś bardzo intensywnie z swoim telefonem. Czy się tak się podśmiechiwałaś? No, Rozesłałam twoje zdjęcie, jak śpiewasz. Dosłownie. Wendy ci pokazuje to wideo. komu to wysłałaś? Wszystkim. Jak to w ogóle możliwe? Wysłałam Mikołajowi, Giliemu, Witaliemu, Amadeuszowi, na naszą grupę, Aiko. Wendy, jak to w ogóle działa? Jak to w ogóle działa? I przecież ja tak wcale nie tańczę. To prawda. Znaczy, nie wiem, jak dla mnie wyglądacie identycznie. I wysłałam jeszcze swoje nagranie, które zrobiłam, ale tylko na naszą grupę i do Mikiego. Bo ja mam pytanie, czy Gili ma na imię Gili, czy on ma inne imię? Nie, Gili to Gili. Właśnie, gadałem z Kirim przez telefon. A no i? No, Ten, że coś tam żartował, że jest w niebezpieczeństwie, czy tam... Że nie może gadać. Wendy natychmiast wyciąga telefon po jego słowach i pisze do Mikołaja. Jesteś z Gilim? Nie. Cześć, co tam? Cześć, widziałeś już wideo? Przedziwne, ale spoko. Miał być śmieszne, smutna buźka. To dobrze, że nie jesteś z Gilim. Uważaj na siebie. Czy vape shopy są otwarte 24/7? Na ogół od godziny 12 do 18. Wow. To chyba zamówię przez internet. Możesz, ale chyba będziesz musiał odebrać. Do paczkomatu? Ale chodzi o to, że oni sprawdzają, czy jesteś pełnoletni. Więc mogą ci zamówić do sklepu, ale sam musisz odebrać. Tak przynajmniej robił mój znajomy. chwila, nie da się zamówić po prostu z dostawą kurierską, czy coś w tym stylu? Nie, bo dzieci zamawiały. Aha. Wyślij im to zdjęcie, to twoje, które wysłałeś śpiewającego Nikitę i powiem, to jestem ja. Tak, jeszcze nie zapomnij wysłać dowodu i numeru karty kredytowej, żeby było potwierdzenie, że twoja. Czy ja wysłałam to do Mikołaja? Tak, wysłałam. Cudownie. Powiedział, że przedziwne. Będzie miał jak mi wybuchnąć głowę. To prawda. Nikita się śmieje się. Także... i załatwiłam ci telefon. Jeszcze go nie mam, ale Amadeusz nam załatwi. Bogu, niech będą dzięki, cudownie. To Wendy otwiera drzwi od samochodu. Wendy! Ej! Ej! Nie. Uważaj, bo Hamuję. wypadniesz. Hamuję już trochę powolniej. Oczywiście patrząc, czy I kogoś za wszyscy mnie nie do ma. przodu. Wendy, zamknij te drzwi. Zamykam drzwi. Wczoraj kierować uczyłeś, czy co? Śmieszna historia. To? I jadę dalej. Poczekaj, czy on się wczoraj Boże. Nie, to niemożliwe, to Nie. tylko żart. Salvi, ślina, proszę cię, nie zabij mnie. Nie chcę znowu ginąć. Nie, kiedy wszystko się układa. Pokój tam z tyłu, bo was tu wystawię. Zawsze tata mi tak mówi, jak się wierciłem. Pamiętam.
Jak tam w ogóle przemyślenia? W sensie odnośnie... O, Ale wracając, jeszcze raz Nikito, bo nie usłyszałem. Odnośnie czego moje rozmyślenia? szybko wyjazdu na drugą stronę dzisiejszego. A. Jeszcze niezbyt rozumiem te wasze relacje między Dokąd jedziecie? do Amadeusza. Dojeżdżacie, moi drodzy, po jakimś czasie do Amadeusza. Troszeczkę czasu wam na tym upłynęło, ponieważ z samego Starego Miasta wyjechaliście o północy. To też dojechaliście o 2:00, więc całkiem późno, do Amadeusza, pod jego kancelarię. Parkuje gdzieś, gdzie jest miejsce, w miarę blisko Tam kancelarii. nie ma miejsca. Tam jest na jeden samochód, tak wiesz, na chwilę sobie zostawić, chyba że gdzieś dalej, nie? Ale tutaj raczej nikt nie będzie przejeżdżać, więc może problemu nie będzie. Czy to miejsce na chwilę na jeden samochód jest wolne, czy jest zajęte? Wolna. No to wjeżdżam tam i tam parkuję na chwilę. Jest koło schodów centralnie. Ile masz miejsca w Wysiadka. bagażniku? Nie wiem. 30, 20 litrów może? Jeśli się zmieści ego członka Camarilla, to starczy na miejsce. Siadamy. Hehe. Próbowałem jakiś żart zrobić. Mówiłeś też jakie moje przemyślenia i zgaszam samochód i wysiadam. Odnośnie wyjazdu na drugą stronę, no tak jak mówiłem, jeszcze średnio rozumiem te wasze relacje międzystronne, chyba tak można to nazwać. Więc dziwi mnie trochę, że po prostu nie mogę sobie zwiedzić całego miasta, bo mnie nie chcą po drugiej stronie. Nie, wręcz przeciwnie, raczej cię bardzo chcą, ale my chcemy, żebyś był z nami tutaj, no. Nie wiem, no nie... Ten, jak wyglądaliście, nazwaliście, aż nie był zbyt gościnny, a to jedyny, kto ze mną rozmawiał, więc... Nie, chwila. Lukrecjusz coś chyba mówił, że zawsze mają miejsce. Ale to tyle. Nie spodziewaj się, że wszyscy rzucą ci się na szyję i będą ci całować oba policzki. Proszę, dołącz do nas. Tak to nie działa. Wiem, nie jestem tobą, nie jestem tak popularny. To nie o to chodzi. Wiem, żartuję. Myślisz, że ja dostaję propozycję? Dostaję dołączenia do nich czy coś? Nie wiem. No nie wiem, ja dostawałam. Jak to? Aurel już mnie chciał po swojej stronie. Ale chyba tak samo jak nas, nie? Nie wiem. Wydaje się, że mnie lubi bardziej. O wow. Nie powiem, żebym nie był zazdrosny. Aureliusz to super osoba. Wiem. Amadeusz wychodzi. Może i super, ale Ale nie tak super jak no, Jak... ty. Jak? to rozumiem. U nas jest przynajmniej swojsko. Witaj, Amadeuszu. Wyciągam do niego rękę. A, witam. Dobrze cię znowu widzieć. No, czego chcecie? O tym mieszkaniu porozmawiać. Taczkę, przyjechaliśmy. A, no dobra. To jak z mieszkaniem? No to mogę skorzystać z swojego laptopa, będzie mi łatwiej pokazać. Z mojego laptopa? Tak. Niestety, nie mogę ci na to pozwolić. Dobra, zbliż się, pokażę ci na telefonie. No dobra. Pokazuję mu. Fajna Hawira. Trochę rzucająca się w oczy, ale fajna. Co, miała nie być W taka? lesie jest. Wiecie, wśród nas to jednak lepiej się trochę ukryć, no ale jak wam się podoba. Znaczy, żeby nie było, ja mogę sobie wynająć kawalerkę. Oczywiście nie chodzi mi, żebyście byli mieszkańcami ściekołazami, prawda? Jak na Sferatu. Nie, wynajmujcie co chcecie, no. Mogę wam pomóc, jeżeli chodzi o papierkową robotę, 18%. Myślałam, że to 18% było, jakby to powiedzieć,
mniej częste. Ale ja nie narzekam. W każdym razie. Ekskluzywnie z twoich usług. Poczekaj. Telefony. Tak. Proszę. Dziękuję. Co to są za telefony? Na klapkę. Serio? Czy ty musisz poważnie? To są takie same telefony, jak wam Aureliusz kiedyś dał. Ja pierdolę. Serio? O kurde. Te składane takie. Aha, ten Samsung składany. Déjà vu. Co, coś nie tak? Dostałam kiedyś podobny. Włączam go. Skład ich albo jakaś baza, z której je zbieracie? Nie mogę ci powiedzieć o moich kontaktach, to kosztuje. Czy Ale dostałeś je od Aureliusza? Nie. Jesteś pewien. czy Aureliusz No dostał je tak. od ciebie? Nie przypominam sobie, żeby tak było. Wątpię, że Aureliusz by potrzebował jakiejkolwiek mojej pomocy. Okej. W każdym razie, a z tym samochodem? Salvi, jakbyś był ciekawy, ona żyje. Więc Chwila. Wiedziałam, że miałeś ten wypadek. Wiedziałam. Okej. Okłamałeś mnie, Ślina. nie, po prostu Salvi tutaj miał taką sytuację, że no Nie Salvi powiedz im. Ty nie kręć, Teraz a ty mnie okłamałeś, Ślina. Pamiętaj, nie, mnie się nie okłamuje. nie powiedziałem całej prawdy. A to dlatego, że po prostu nie chciałem pamiętać całej prawdy. Traciłem panowanie, tak jak mówiliście. Zawlokłem. Muszę to naprawdę mówić, czy możecie sobie resztę dopowiedzieć? Możemy. Powiem sobie. To dobrze, to się cieszę, że nie muszę do tego wracać. Zadziobałeś. Dobrze, To co z dzisiaj? Jeszcze? Co z samochodem? Znaleźliśmy coś. Tu do 20 000 miało być, tak? Do 10. To jeszcze potrzebuję jednego dnia. Jak dobry jest? Witali się ucieszy? Niezły, no. Makoła i te inne. o kurde. Mogę go najpierw zobaczyć. Ale to przekroczył limit, no to sprawdzimy inne. Chcielibyśmy się dzisiaj udać do Bony. Okej, do 15 000. Słucham? Nikita, co? Do Bony. Chcielibyśmy się dzisiaj Bony? udać. Dony. Dony. Dony, myślałem, że bony chcesz do Biedronki. Obcinać, nie, jasne. Na świeżaki czy tam inne, co tam. Do Dony dzisiaj. Czy dałoby radę? Bo Chcielibyśmy się nim spotkać. Dzisiaj nie da rady. Dzisiaj tak zaraz... Co, jeszcze parę godzin i słońce wstaje. No słuchaj, a tak można po prostu Przyjedźcie do wpaść. niej jutro, może w nocy. Tak po Można do północy. Ale można Mhm. tak po prostu do niej wpaść i porozmawiać? Zapowiem was. Jejku, jesteśmy ci wdzięczni. Naprawdę. Nie ma sprawy, 18%. Jestem pewien, że na moim pogrzebie powiesz też 18%. Nie. Tam 150. Dam ci 17 wtedy. Wow. Kiedy wybucha śmiechem i tak próbuję tak przybić taką z nim jakby trochę rękę wyciągnąć tam piątkę. No nie wiem, no po prostu chcę jakieś gesty z nim wykonać, no nie wiem, rękę uścisnąć. jakieś gesty z nim Nie wiem właśnie, bo chcę wyczuć moment. Nie wiem, czy bardziej się, wiesz, tak, czy, Nikita, zrób tak. tak? Ty na boki, o tak. No. I otwórz tutaj tak. Kurwa. Prosto do tak matych. W każdym razie... chwila. Piszę SMS-a do Mikiego. Potrzebujesz czegokolwiek? Laptopa, telefonu? Dwa znaki zapytania. On odpisuje, co? Potrzebujesz czy nie?
Nie, wszystko dobrze. Okej, chciałabym jeszcze nowy telefon jeden i laptop. 2 laptopy. 18%. Maka? Nie, zwyczajny laptop. Ile? I dobrze. Dobrze. Zwyczajny laptop. Jaki to jest zwyczajny laptop? Nowszy, starszy, super szybki, nie szybki? No coś tam trochę się czytałem. Jeśli można, żeby był niezarejestrowany z... Alienware 2 ogarnąć? Tak, 2 alieny. Linux, Semitox, to... Cicho. Coś tam. Potrzebuję 2 alienów. Torem. Okej? 26 000 będzie za lapki. Okej. O, I jeden telefon. Ale to nie dla ciebie i tak, Nikita, o co ci chodzi? To są Ale ja moje też chcę laptop, pieniądze. ja też potrzebuję laptopa. Telefon 3000. Okej, weź sobie z moich pieniędzy, które masz. Czyli 29 000 Tak. plus 18%. Tak. No dobrze. No to zostaje ci prawie 0. Nie szkodzi. Czy coś tam jeszcze było? Chwileczkę, Wendy, ty zostawiłaś 20 000, prawda? Mam przy sobie 20. A przy sobie masz, czyli 80 zostawiłaś? Tak. A. No to. Czyli masz jeszcze 50 000 u mnie. Zgadza się. Wszystko w porządku, Wendy? Wendy wzrusza ramionami. Co, Salvi? Ty coś byś Ja- chciał? Że jakąś bryczkę? To wygląda dowiedzieć. jakbyś miał zderzenie z żywopłotem zielonym. No, jest zdecydowanie już po swoich najlepszych latach, ale jeszcze jeśli, więc mi starczy. Ja bardziej chciałbym się zorientować o tej przysłudze, bo mi Nel mówiła, że masz już coś na myśli. Kim jest Nel? Wendy. Ciekawe. Żynek Malkawian. Słuchaj, czy chcesz, żeby twoi towarzysze byli wprowadzeni w to, czy pójdziemy sobie? A potrzebują być w to prowadzeni? No to ja miałem wykonać przysługę chyba. Ty, ale przyda się parę rąk. To ci pomożemy. Przynajmniej ja. Świetnie, słuchajcie, sprawa jest bardzo prosta, tak jak ostatnio. Tylko że tym razem wymaga lekko siły, stwierdziłem, że może tutaj się wykażecie trochę. Nie, żebyście ostatnim razem dali ciała, bo wykonaliście bardzo dobrze, nikt się nie zorientował. Natomiast jest pewien problem. Postaci. Musicie pojechać do Kobyłki, poza miasto. Nie wierzę. Hmm? Nie, nic. Coś... Tak, właściwie chciałbym, żebyście odjebali kogoś dla mnie. Pierdolę. Kto ci się naraził? Nawet po emeryturze. Na czym sobie Kto ci się zasłużył? naraził? Wypisuję się, dziękuję, dalej nie muszę wiedzieć. Okej, no nie chcesz to... Ale ja potrzebuję. Kto ci się naraził? Pseudomafia. A dlaczego taka pseudo? Mafia, która bardzo męczy okoliczny lud. Musicie pomóc, by uratować to miasto. Wow, brzmi strasznie szlachetnie, a tak naprawdę co odjebali, że ciebie to dotyczy. Powiedzmy, że wasz towar trafił troszeczkę w niepowołane ręce. Aha, okej. Rozumiem, o co chodzi. Ech, Do kogo trafił? To jest dobre pytanie. Okej, a kto go kupił? Pewien przedsiębiorca. Leopold. Leopold? Tak. Znaczy go, że... Nie. To lepiej. Nie lubi mnie. Ale on wiele z tym wspólnego nie ma. Mm, Ale trzeba go odjebać. Jeśli nie lubi Wendy, no to...
Znaczy odjebać go zawsze możecie. Nie mam nic przeciwko. Tylko zatrzyjcie trochę ślady. Coś... Okej, mamy pojechać za miasto, odjebać całą mafię, czy jakiegoś konkretnego typa? Bo trochę nierealistyczne się wydaje zabicie 10 osób albo więcej. Czemu? No... Nawet patrząc na moje wyszkolenie, jestem sam. Nikita wątpię, żeby... Jesteś nieśmiertelny. No nie wiem, kula w łeb chyba mnie zatrzyma. Nie. Mogę ci strzelić, jak chcesz. Chwila, to scenie... Nie, dziękuję. Ale to chwila. Czyli nie dość, że serce nie działa, to mózg też nie działa? Jak to... W sensie... Jesteś chodzącym workiem krwi. Magia! Okej, nie wiem. Powinno mnie to dziwić, ale po tym, co widziałem, to... Podam wam parę miejsc, jeżeli się zdecydujecie, w których jest szansa, że może być. Okej. I rozumiem, że to wszystko w cenie przysługi, czy coś jeszcze dodatkowo? Zgadza się, w cenie przysługi. Nie zapuszczajcie się natomiast centralnie w Kobyłę. Wołomin. Mhm. Tak jak ostatnio wspominałem, Wołomin, siedlisko Sabatu. Więc... No i na południe też nie jedźcie, bo tam jest Lasy. rezerwat. Na południe, na północ też widzę. O, Salvi, ty może powinieneś to wiedzieć. Jeżeli będziesz planował jakiekolwiek spokrewnione wakacje, jak to można nazwać, nie wybieraj lasów. Poczekaj, domyślam- poczekaj. Stop. Ten dom jest w lesie. Jednak chcę kawalerkę. Na jakiej ulicy jest ten dom? Partyzantów albo... Ogólnie ten dom się nazywa Fort Piłsudskiego 2, więc... Cóż za gustowna nazwa ulicy. Daj mi sprawdzić w laptopie. Amadeusz wchodzi do środka, siada przy laptopie, wpisuje Fort Piłsudskiego 2, tak? Tak. Fort Piłsudskiego 2. Na pewno to jest ta ulica? A inna nie była podana? Czekaj, pokaż mi te ogłoszenia. Pokazuję mu. Pokaż mi też jako narratorowi. A, no tak, bo to jest w Aninie. No, myślę, że możecie być tam bezpieczni, w miarę. Jak nie, to ja chętnie z tą kawalerką. Wiesz, jeśli to nie wypali, to mam już od dawna wybrane jakąś miejscówkę. Wawer. Panie Amadeuszu, To nie jest ulica, to nie jest to jest Patriotów, moi drodzy. tak, ale budynek się... A, dobra. Nie, to Fort Piłsudskiego to jest agencja, która sprzedaje ten dom, ale tak się składa, że znam właściciela. No. To bardzo przemiły dżentelmen z Stanów, który tu nie mieszka i pewnie chętnie zrobi z wami... Znaczy, jak mówię, jeżeli to nie wypali, ja bardzo chętnie pójdę do kawalerki. Ja też mam już od dawna wybraną jakąś, no. Ja mam lepszą. No nie wiem. Zostawiam decyzję dla was, natomiast dla mnie domek wydaje się naprawdę ciekawy. Mówię, jak znam wam właściciela, możemy nawet ponegocjować cenę. O, no kurczę. Okej, ale wracając do sprawy. Masz jakieś konkretne nazwiska, imiona, zdjęcia? Wszystko dostarczę wam w swoim czasie. Dzisiaj tego już nie zrobimy, ale na jutro mogę wam przygotować, jeżeli byście chcieli. Dobra, to ja mam jeszcze tylko 2 pytania. Czy uzbrojenie też zaopatrzasz i jakieś zdjęcia?
W sensie tej miejscówki, czy mam sobie w Google Mapsach po prostu sprawdzić i to tyle. Wszystko dam wam jutro, co potrzebujecie. Okay. Uzbrojenie? Kto tak mówi? No. Patrzę się zdziwiony. Że wyposażenie? Ślina jest po prostu trochę archaiczny. Ślina, przestań nas upokarzać. Jak długo nie żyjesz? Nawet spokrewnieni, którzy mają po 400 lat, nie mówią tak archaicznym językiem jak ty. Ale to zawsze, od zawsze, nawet teraz się mówi uzbrojenie. Nie rozumiem. On To nie żyje od tygodnia. 4... Nie, dobra, już będzie tydzień. No nic, może jakiś bardzo stary język, podręcznik do języka polskiego kupiłeś, co? Nie, No, w porządku. Dobra, mniejsza o to. Powiem wam więcej o to. Czy jesteście zainteresowani? Świetnie. Ja nie jestem zainteresowana zabijaniem nikogo, możecie mnie z tego wypisać. Nie jestem... Nie nadaję się do walki. ja dałem słowo, a jak mają coś za uszami, to nie będę miał Dużo wyrzutów mają. sumienia. No to słuchaj, dostaliśmy od... Całą okolicę przeczesują i nawet krowy z siadłem mleko teraz dają. Tak są ludzie przestraszeni. Słuchaj, Wendy, dostałem od Killego namiary. Mamy już miejscówkę. O, fantastycznie. Miejscówkę na co macie? Na klub. Na klub, który ma zastąpić jamę zła. O, Coś źle powiedziałem? nie, ja po prostu nie byłem nigdy fanem. Dla mnie zbyt mało klasyczne. Dlatego ten będzie lepszy. No. Tam W każdy każdym celu. znajdzie coś dla siebie. Przyjdą pewnie ci z Brudża i znowu zrobią jakieś... Powieszą wszędzie łańcuchy i powiedzą, że wtedy klub wygląda fantastycznie. Nie. Nie, bo ja się nie zgodzę. Może być wielopiętrowy. Na pierwszym piętrze tak, na drugim piętrze inaczej. Wendy, z tego co mi się wydaje, to nie jesteśmy zarządcami. No, nieważne. Co? Słucham, Salwi? Wendy właśnie mierzy do ciebie z palców. Znowu. O, Wendy, Uważaj, bo strzelę. A wtedy Miki wybuchnie ci głowę. tylko nie w serce. Albo nie w głowę. No zobaczysz, kołek w serce ci wsadzę. Nie wiem, to jest żart, czy to serio działa? Bo już... Możemy sprawdzić. I Nikita tak z takim demonicznym uśmiechem się na ciebie patrzy. Podziękuję. Co tam, No. Salwi? Co byś chciał wiedzieć? Kołek w serce, bo teraz tak Wendy powiedziała i Mhm. to... Aha, czyli w filmach to rzeczywiście miało rację bytu. To jedno z bardzo niewielu rzeczy. No i słońce. Ale reszta jest w sumie okej. Poza ogniem. Widziałeś już ogień, odkąd zostajesz spokrewniony? Właśnie widziałem i miałem straszne uczucie, jakby... Jak nigdy nie bałem się ognia, był bardziej takim ciepłym, przyjemnym uczuciem, to teraz mam wrażenie, jakbym był po prostu zrobiony z wody, jakbym miał wyparować od razu, jak podejdę do niego. Jest... Jakbyś był kartką papieru, jak najbardziej rozumiem. No, ogólnie rzecz biorąc, jak cię przebiją kołkiem w serce, jesteś sparaliżowany. Jak się spalisz, no to przypał. Słońce też oczywiście jest naszym wielkim przeciwnikiem. I ludzie świętej wiary. Tak, ale to mało się ostatnio ich trafiało. Albo to moje szczęście. Słyszałem różne historie, ale... Chwila, co? Ani razu nie trafiła. Nie wiem, woda święcona nas pali. Nie. A chociaż to niektórych. Czasem się zdarzy taki przypadek, ale to wiesz, to zależy od osoby. Aha, czy... A świętej wiary to są ogólnie... To są ludzie, którzy są tak uduchowieni, że wiesz, że... Kurwa, że to ponad wszystkimi. Co, nie wiem, mają jakieś telepatyczne, boskie Nie. myśli? Oni nawet nie są tego świadomi na ogół, tylko że ich po prostu sama prezencja będzie cię odstraszała jak cholera. Co moim zdaniem dosyć mocno popiera teorię, że jesteśmy przeklęci przez Boga. Od Keina. Słyszałem wiele imion tego Kaina. Kain, Set, Loki.
Loki. Nawet Lilith się pojawiało. Może nawet Baba Jaga ze słowiańskich jej legend. Hej, Oho, Baba Jaga była prawdziwa. tego nie wypowiadaj. Co? W Rosji. Co? Pieprzona Baba Jaga rządziła całą Rosją przez nie wiem jak długo. 600 lat? Ale niedawno umarła. Skąd ty takie rzeczy wiesz, Wendy? Kiedyś Aureliusz mi mówił. To chyba był O. Aureliusz. Ktoś mi mówił w każdym razie. No, Baba Jaga była realna. Bo widzisz, Amadeuszu, chodzę tu najdłużej od tych dzieci po tym nieumarłym Znowu świecie. zaczyna. Trochę miałam kontaktów, trochę się spotykałam. Rosja przejebane miejsce. Z jednej strony macie tylko i wyłącznie anarchów, i to małe grupy, i macie sam Sabat. Nie ma w ogóle Kamarilli? Nie. Właśnie, Nikita, ty nie jesteś z tamtych okolic? No, twoje imię. Nie jestem. Nie, on jest... Skąd ty byłeś? Ukraina? Białoruś? Jestem Polakiem. Rosja? Byłem kiedyś na Białorusi. Ciekawe On jest miejsce. Polakiem. Widać, mam nadzieję. Nikita, dla mnie możesz być nawet Pamelą Anderson, jeżeli dobrze płacisz. Jeśli płacę 18%. Przyjęte. Zgadza się. Wendy zaczyna pstrykać palcami. Amadeuszu! Ponieważ usłyszałam dzisiaj jedną rzecz. Co tam? Jak widzisz, Salvi jest Azjatą. Mhm. Podobno azjatyckie wampiry są złe. Wiesz coś na ten temat? Żółty smok by się bardzo obraził na te słowa. Ale to nie są moje słowa, ja to usłyszałam. Od kogo? Że Japonia, Chiny i tak dalej, to niedobrze. Niewiele mi o tym wiadomo. 1, tak Salvi podnosi palec. Jestem Mongołem, jeśli już 2, jestem z Polski cały czas. Całe Dowiedziałam życie. się. Cicho, dowiedziałam się czegoś o tobie. O twoim klanie dokładniej. W sensie do mnie mówisz? Tak, teraz? do ciebie mówię. Okej, słucham bardzo uważnie w takim razie. Lubisz krew. Lubisz krew. Ale nie byle jaką krew. Tak. W sensie jestem jak wybredny smakosz wina. Prawie, no. Chwilę, ale Masz wyjątkowy smak lodów, który lubisz. okej, mogłabyś skończyć z analogiami wprost, no bo wydaje mi się, że wszyscy jesteśmy uzależnieni od krwistej. Ale ja mówię wprost. Salvi tak patrzy się na ciebie, tak Wendy daje ci wzrok, jakbyś wiedział, o czym ona mówi. no, powiesz, czy mam się domyślić? Słuchajcie, może załatwicie swoje sprawy. I tak, na kiedy będą laptopy? Chyba, żeby taczkę wziąć. I telefon. Sprawdźcie numer przesyłki, to wam powiem. Przecież nie wiem, jak ogarnę, to wam dam znać. Okej. Dzięki. Mam Tak. wasze nowe numery i polecam obecne numery i telefony wrzucić do ogniska i zniszczyć. Okej. Salvi, ty może nie wiesz, ale chcę cię przestrzec, bo nie zamówiłeś u mnie telefonu, więc to mnie niepokoi. Może ci tutaj nie wspomnieli o tym, ale inwigilowanie telefonów, rejestracja telefonów sprawia, że jesteśmy łatwi do namierzenia. Polują na nas. Jest to sezon, jak sezon na jelenie, jest to sezon na spokrewnionych. Więc cokolwiek, co jest wspomniane o tobie, będą szukać w którymś momencie. Okej, ale kto będzie szukać, kto poluje? Inkwizycja. To też coś związane z kościołem, tak jak ta hiszpańska ze średniowiecza? Jest taki młody. Taki niedoświadczony. Dobra, w skrócie, wyobraź sobie, Salvi, powiem do ciebie najprościej, jak tylko umiem. To są łowcy wampirów. Aha. Okej, jak on tam miał? Nie mów jak Val Helsing. Nie, to ma mało wspólnego. Wyobraź sobie skład antyterrorystyczny, tylko że taki polujący na wampiry. To są Okej. grupy, organizacje, nie pojedyncze jednostki.
To nie będzie ziomek jak z Blade'a, co wyciągnie 2 ostrza, a potem 2 pistolety i zacznie do ciebie strzelać. Nie, nie, nie. Ci goście mają pistolety z promieniami UV, które usmażą cię jak jajko rozbite na metalową blachę w plus 40 stopni. Okej, rozumiem. A to Czaisz bazę? myślałem, że my mieliśmy sprawiać, że właśnie ludzie nie będą wiedzieli o tym, że istniejemy, więc skąd? Poczekaj. Jak wyglądała twoja śmierć? To ci powiem, co z tym. Jak wyglądała moja śmierć? Powiedzmy, że obudziłem się pod gruzami. Czy ktoś wie, że umarłeś? Prawdopodobnie cały mój oddział. No to masz, amigo, przejebane. Świetnie. Ciała niby nie znaleźli. Masz 2 opcje. Albo udasz, że jesteś zmartwychwstałeś. Ciekawe, czy Jezus zrobił w sumie to samo. Może Jezus też był wampirem. Chociaż chodził raczej w dzień. Nie było wzmianek o nocy. Nieważne. Masz 2 opcje. Albo udajesz teraz i zaczynasz bawić się w całą maskaradę, że Salvi przeżył ten wypadek, cokolwiek by to nie było, i udowadniasz, że tak jest, tylko że poddadzą cię testom, na pewno medycznym. Skoro byłeś w jakimś tam wojsku i tak dalej. Chcesz, to sobie pogadaj z tym Husarz! Husarz, Husarz? jego czasy w wojsku przypadają na 5 wieków wstecz, więc myślę, że dużo na temat nowoczesnych się nie dowiesz. Piłsudski! Chwila, co tu za imiona padają? O, zaspoilerowałam ci. Musisz z Brutusem pogadać, on też miał takie różne akcje. Brutusem, ten od paintballu. No, ten od broni. Albo wiesz, albo kasujemy całą twoją osobowość i cię już nie ma, sprzedajesz mieszkanie, właściwie nie sprzedajesz, zostawiasz je puste, bo one muszą wrócić do kogoś. Samochód, dowód osobisty, konta, nic z tego nie ruszasz. I zostawiasz to w pizdu. Robimy nową kartotekę, nazywasz się, nie wiem, wyglądasz na takiego Filipa z Konopi. Amadeusz Milczek. Nie, nazwijmy go na przykład Filip Maurycki. O. Co ty na Dobry, to? bo Konrad. jak to brzmi No bo źle. Konrad. Sergiej. Mniejsza o to. Zaczynasz mieć nowe życie. Możesz zacząć pracować gdzie chcesz. Możemy ci ogarnąć tytuły. Możemy ci ogarnąć, że skończyłeś takie, a takie uniwersum. Pracujesz gdzie chcesz, robisz co chcesz. Droga wolna. Domyślam się, że to drugie jest bardziej bezpieczne, ale też więcej wydatków. Więcej wydatków na start. Ale w przyszłości. Czyli Masz mówisz, dużo. że jeśli chcę to pierwsze, to mam porozmawiać z Brutusem, jak on sobie radził? Nie, Brutus jest właściwie świrem. Ale był w wojsku, to ci tyle mówię. A z jakiego klanu? Brutus z Brudża. Salvia, ty się z nikim nie spotkałeś? Kto cię znał zanim umarłeś? Nie. W sumie to nie. Wiesz jakiejś dziewczynie. Moja przyjaciółka. Fuck, masz dziewczynę i nie wie, że jesteś martwy? Oho, takie rzeczy Nie. najlepiej się kończą. Potem będziemy jej zwłoki do rzeki wrzucać. O kurwa. Nawet tak nie mów, to nie jest moja dziewczyna 1, to moja przyjaciółka Patrycja, ale znamy się po... Z przyjaciółmi też tak robimy. Okej, a Amadeusz. co robicie w takim razie, jak na przykład ktoś jest innym wampirem? Trzeba być strasznym durniem, żeby się związać z drugim wampirem na stałe. Też tak sądzę, dlatego ja nie wchodzę w związki. Najgorsza jest w wampirze zazdrość. O, Wampirze co? zazdrość. To znaczy? Jak masz perspektywę życia nieskończoną ilość lat i wiesz, że ktoś zaczyna się tobą nudzić po 2, to... Było parę przypadków takich w naszej społeczności, w której to niektórzy spokrewnieni zaczęli być ze sobą. Ich relacje
Nawet znacie jednego spokrewnionego, który był z kimś, ale już nie jest. Co? Aureliusz? Jola? Nie mogę wam powiedzieć. Sędziwój? Aureliusz? Piłsudski? Gorsze. To musi być najgorsze, zwłaszcza, że Chwila, my mamy wszystkie te moce, które... Nie powiem Gów. wam wiele, ale powiem wam, że jego imię kończy się na usz, Korneliusz. Aureliusz. a jej imię na ona. No, nic. Ja wiem! No way. Ja wiem! Ja wiem! Ja też. To powiedz na głos. Nie. Najpierw ty. Nie, najpierw ty. Ja powiedziałam pierwsza. to niby ja jestem dzieckiem. Joko ona, mieliście rację. Co jeszcze mam dla was załatwić? Salwi, czy będziesz chciał telefon? Usuwamy twoją osobowość? Co robimy z tym? A ty pieniędzy nie masz. no właśnie. Tak, bo stwierdziłeś, że jednak spuścisz to w kanalizacji. I będziesz mi to... Będziesz pamiętać? Nie, ja ci tego nie wypominam. Ty będziesz sobie to wypominać. Ja się czuję z tym bardzo dobrze. Dobrze. Ale Y- chwilę. Widać, że nie spałeś jeszcze ani razu w namiocie z zagrożeniem, że ktoś otworzy ci namiot i słońce cię spopieli. Albo karton. Ale gwarantuję ci, jeżeli wszyscy są świadomi tego, że nie żyjesz, twoje mieszkanie wkrótce zostanie zajęte. Nie zdziw się, jak będziesz zwisał do góry nogami, a tutaj wejdą młodzi państwo oglądać mieszkanie. I wpuszczą ci trochę światełka. Wendy w tym czasie przepisuje kontakty na nowy telefon i pisze do niektórych osób: hej, tu W. Ale chwila, ja chcę się jeszcze dowiedzieć. Mówiliście, że Piłsudski, w sensie marszałek, żyje? Też jest spokrewniony? O, nie wiem. No właśnie zaspoilerowałam mu. Tak, ty jest księciem. Kamarilli. Księciem... Okej, ale księciem czego? Księża zazwyczaj księciowy. Księciem Kamarilli, tak jak ci mówię. Wyobraź sobie, że Kamarilla ma swojego przywódcę i anarchowie mają swojego przywódcę. My Okej. mamy Syrenę, oni mają Piłsudskiego. Aha, czyli książę to jest po prostu przywódca. Tak. A w sumie ty, Salwi, się już widziałeś z Syreną? Nie, jeszcze nie. Nie mieliśmy okazji. No, to widzisz, to straciłeś najlepsze. E, Chyba najbardziej lubiany, spokrewniony po tej stronie Wisły. No, poza mną oczywiście. I poza mną. Puszcza oko do was. Właśnie, są jakieś plotki o... Plotki, ploteczki, informacje, wszystko. Co o chcesz wiedzieć, Nikito? Gunarze? O, to żeś sprawił. Są jakieś plotki o mnie? Mhm. Jakie? To kosztuje. O, a ile? Ile? Powiem tylko tyle, że chodzi o coś, co już padło w tej rozmowie. O mojego stwórcę? Nie, Wiecie coś na temat mojego stwórcy? nie cholery. Miałeś jakiegoś bardzo ciekawego stwórcę. Za ile mogę kupić informacje o Wendy? Za ile mogę kupić te informacje również? Mogę dać Żartuję. więcej. Słuchajcie, nie chcę, żeby nasza relacja się pogarszała, więc... Ale parę osób zauważyło, że trzymasz się młodego Mikołaja. Wendy. O, Strzelam Nikitę w tył głowy. Nie wiem, o co chodzi. Ale co do stwórcy Wendy... Kurwa, kto to wie? Niektórzy mówią, że każdą formę może przybrać, więc... Parę jakich osób? Jakich osób? Podobno byliście w Madame Q razem. Wszyscy byliśmy. Był też Gili, był Salvi, był Ni, był Mati. Słuchaj, no... To jest małe miasto, tak? tak, tylko że my nie trzymaliśmy się za ręce w drodze. Znowu mierzę do ciebie z pistoletu. Tu. Nie prowokuj. No i nawet Salvi to potwierdził. Słuchajcie, to jest mały świat, tutaj się wszystko o wszystkich prawie wie. I sztuką schowania informacji jest tutaj ciężko.
Jesteśmy za bardzo ciekawi na temat tego, jak idzie innym ich robota, więc Zapytam wprost. Amadeusz wyciąga kartotekę jakąś, przepisuje jakieś cyferki. Amadeuszu, zapytam wprost. Mhm. Ty czy Aureliusz? Ja czy Aureliusz, ale w czym? Z Oną. Doną. Haha. Z Jokoną? Nie wiem. Mhm. Czyli ty. Tego nie powiem. Turcham go w ramię. Tego nie powiedziałem. Tego nie powiedziałem. Słuchajcie, ja mam... Słuchaj, Salvi sprzedaje o mnie informacje na lewo i prawo. Co też cię będzie kosztować, Salvi? Jakie sprzedaje? To jest... Już miał tą informację, więc... Potwierdziłeś mu ją. Nie wiem, dlaczego to robisz. Okej, nie Chcesz, żebym wiedziałem, że jesteś zginęła? taka wstydliwa. Ostrzegę was jedną rzecz z telefonami. Ze względu na nadchodzące czasy i rozmowy i tak dalej, wszystkie telefony, które mają być w użytku spokrewnionych, muszą być z wgranym systemem od Enigmy. Ja pierdolę. Fantastycznie się składa. Kim tak właściwie jest ten Enigma? Pewien Nosferatu, który bardzo nie lubi Nikity. Ty se... Aha. Ja ci kurwa mówiłem, że jestem z nim tym. No tak, ale nie mówiłeś w sumie kim Kita, on chyba jest. sobie jaja robisz. Salvi to jest gość, który zna się na technologii lepiej niż Bill Gates pewnie. Od kiedy kurwa wszyscy spokrewnieni po naszej stronie korzystają z jego usług? Od kiedy zaczęła się ta fama, którą puściliście i cała ta akcja z tym, że inkwizycja nadchodzi. Nie czujesz się niebezpiecznie, że w twoim telefonie kurwa grzebie Enigma? Wolę, żeby Enigma wysyłał mi swoje pogróżki albo złośliwe rzeczy, niż serio, żeby zjawił mi się tutaj oddział inkwizycji. Ja chyba przerzucę się na listy. Przecież on mi wybuchnie znowu ten telefon. Ale niektórzy Trimier nadal używają podobno. Tak, nawet znam paru, dlatego chyba przerzucę się na listy. Po co mi telefon? No tak, przecież Poczta Polska bardzo szybko chodzi w tym kraju. O, Będę je sama wysyłać. Mogę się zamienić w dowolne zwierzę. że będziesz chodziła po prostu z listami od domu do domu. Tak, powiedziałam, zamienię się w gołębia i sama je będę... A kiedyś pamiętam, że jeden z gangreli zamienił się w kangura dla żartu i zaczął biegać po ulicy, to go złapali i wrzucili do zoo. 2 dni go próbowaliśmy wyciągnąć. I To udało było się. specyficzne. No, udało się. Jak on przerzutę? Spalił sobie rękę. Y, Nieistotne. Taka ciekawostka. Ale to było dosyć dawno temu. No, Jeszcze w latach 90. Ach, to było tak pięknie. w latach 90. kangur w Polsce, no świetny pomysł. Ale Salwik głowa pęka? ta, od wielu problemów i jeszcze większej ilości informacji. Już nawet mówić zapominam. Słuchaj, spójrz na to w ten sposób. Są osoby, na przykład wśród spokrewnionych, które mówią w 40 językach. Świetnie, to ja umiem 3. Oprócz polskiego. Podobno jest taka magia krwi, która na to pozwala. Czy tam rytuał. Ej, właśnie Wendy, nie dokończyłaś o tej krwi. O jaką krew ci chodziło? Spokrewnionych. Lubicie pić krew spokrewnionych. To niedobrze. Karane. Ścięciem. Nie wiem, jakoś nigdy nie odczuwałem chęci wgryzienia się w któregoś z was, więc albo macie słabej jakości krew, albo jestem inny. Oby nadszedł. Słuchajcie, ja mam masę roboty, naprawdę. Miło mi się z wami rozmawia, ale O, nam też, to może niektórzy w tym kraju pracują. niby kto? Nie wiem, jacyś pracownicy. Więc ja mam tutaj robotę, muszę parę nieruchomości sprzedać. Rozumiecie? Mhm. No jeszcze będzie sprawa jednej dziewczyny, ale to... Jaka sprawa? No nie mogę powiedzieć, jestem adwokatem. Moim też. Ale nie mogę ujawniać informacji. Jasne. Więc nie ujawnię ich też o mnie. Dziewczyna chce pozwać swojego byłego męża w czasie rozwodu, wiesz, tam
dom chce mu zająć. Takie tam podstawowe rzeczy. Brzmi jak coś poważnego. Ale rozumiem, Poważnego. poczekaj. Rozumiem, że o mnie też nie ma rozprzestrzeniania informacji, tak? No pewnie, że nie ma. Jakim byłbym prawnikiem, gdybym mówił o swoich klientach? My też chyba będziemy się zbierać. Czy macie Tak. coś jeszcze do omówienia z panem Amadeuszem? Nie, dziękujemy bardzo za wszystko. Dziękujemy. To skontaktuj się ze mną jutro. Przyjemność po mojej stronie. Swoją drogą, jakaś zniżka może? Duże zamówienie zrobiłam. Uwierz mi, Wendy, nie tak duże jak niektórzy. Okej. Słuchaj, no ale ja tutaj przez całą noc siedzę. Cały czas gdzieś w trasie, tutaj coś. Jak wam wyślę te numery, to nie będzie mnie przez chwilę. Nie będę dostępny, ale sobie dacie radę. A, i umówię wam z kupcem na tamten dom. Chwila, jakie numery? No i z domu jutro, nie? Domu. Tak, z domu. Tylko bądźcie mili dla niej. Oczywiście. Tak, ja mam ważne przesłanie. A, i ubierzcie się stosownie. Stosownie to znaczy gorset i... Mhm. Mhm. Skąpo, seksualnie najlepiej. Nie mów mi, że będę musiał. Chwila, to jest poważnie? Tak, i właściwie możecie powiedzieć jej o tym, że jedziecie do Kobyłek. To jest dobry pomysł, czy... Bo ona też miała sprawę. A, Po prostu, wiesz, Salvi, pokaż klatę, jakoś coś tam, wiesz? nie. Jakiś tam obcisły t-shirt. Naprawdę nie mogę mojej normalnego wyglądu. Jej klub, Salvi, wytłumaczę ci coś. Jeżeli spokrewniony ma klub, basen, dlaczego miałby mieć? Chociaż jacuzzi bardzo przyjemne, szczególnie na naszą martwą skórę. Każdy klub, miejsce, które należy do spokrewnionego, to jest jego domena. Wchodząc w czyjąś domenę, musisz respektować jego zasady, ponieważ to jest jego. To jest znacznie ponad prawem normalnych ziemskich zasad. Wchodzisz do kogoś, to jest jego dom, to jest jego domena. Nie możesz robić czegoś, na co właściciel ci nie pozwala. Okej. Bo stworzysz wielu wrogów. Nawet ubiór ma znaczenie. Ten właściciel chce, żebym był półnagi. Nie, tego nie powiedziałem. Powiedziałem, że na przykład obcisły t-shirt, jakiś wycięty, rozpięta koszula, coś w tym rodzaju. Tam ciepło jest w środku, więc nie będziecie na zewnątrz. Zobaczysz, że wtopisz się dzięki temu w tłum. Skoro ty tak radzisz, to masz rację. Czyli pewnie. mam sobie kupić ładną bieliznę, to mi sugerujesz? Nie, po prostu musicie wyglądać jak męskie i żeńskie prostytutki. Rozumiecie? Nikita, jesteś jedynym mężczyzną, o którego mogę spytać o to, czy masz takie ubrania do pożyczenia. Rozmawiamy o tym później. O mój Boże. Dziękujemy ci bardzo za rady. Ja dziękuję wam również. Tylko będzie gotowa. To popłykajcie sobie na telefonach, pograjcie sobie jakąś gierkę. Candy Crush. Candy Crush. Dobranoc. Dobranoc. To co, odwieźć was do domów, czy jak? Nie mam domu. Ja mam Nie pytanie wiem, do gdzie narratora. chciałbyś mnie odwieźć. Witaj, jestem narratorem. Jakie masz do mnie pytanie? Jak byłem na starówce, dostałem tą wiadomość, że czekają na informacje. Pojawiają się takie 3 kropki jakby informacji. Czy to był jakiś numer, który mogę przypisać na mój nowy telefon? Nie. Czy mam w ogóle jakąkolwiek możliwość zakomunikowania, że mam nowy numer? Tej tajemniczej istocie? Nie właściwie. Okej, trudno. No cóż, Salvi, no to gdybyś mógł mnie podwieźć, to tylko właściwie gdzie? Wendy wsiada do samochodu. Słuchaj, Salvi, jedna rzecz jest bardzo ważna. W świecie spokrewnionych informacja to potęga. W świecie śmiertelników informacja to potęga. Nie Nie mów na temat mój, Nikity, ani swój nikomu, komu nie ufasz.
A nawet jak ufasz, to nie mów. Chyba że nam. Rozumiesz? Bo to się może skończyć tragicznie. Nawet jeżeli myślisz, że on miał te informacje, ty mu je potwierdziłeś. No dobra. Uważaj na to, co robisz, mówisz i robisz. Powiedziałeś Odbierz mnie robisz do 2 Mikołaja. razy. Okej. Wsiadam do samochodu i odpalam. No, wsiadaj, Nikita, i zdecyduj się gdzie. Ty, Wendy, gdzie jedziesz? Do Mikołaja, póki mam okazję. Chyba sobie znajdę jakiś kolejny tani hostel, ale Jedź to do nie... Aiko. Ja nie wiem, gdzie ona mieszka. Ja spałam w jej sklepie. Ale w tym sklepie spałam. A, no chyba pamiętam drogę. Możesz do niej napisać. Dasz mi jej numer? Tak. Wpisuję sobie do nowego telefonu. Podaję Nikicie nowy numer Aiko. Znaczy numer Aiko. Nikita wygląda, jakby chciał coś napisać, ale nie, to nie jest dobry pomysł. Pomogę ci. Dawaj telefon. Co? Nie, o nie, Dawaj nie. telefon. Okej, napiszę ze swojego. Hej Aiko. Na razie bez odpowiedzi. Nie ma odpowiedzi. Sprawdzam jakiś... No, Ale wy wychodzicie od Amadeusza? Siedzimy już w samochodzie. w samochodzie A, już no siedzimy. tak, racja. Ale wszyscy weszli, bo ja słyszałem tylko, że Wendy. Tak. Gdzie jedziecie? Czekamy właśnie, aż się Nikita zdecyduje. Dobra. To zawsze możesz odwieźć najpierw mnie. Nie, no w sumie Nikita przez drogę będzie miał. Tylko, że wiesz, jakbyśmy jechali w tą samą drogę, to średnio chce mi się zawracać i marnować paliwa jeszcze więcej. Słuchaj, Widzę to, Wendy, mam Okej, lusterko. dobra, to... Jeszcze jedna rzecz na temat twojego klanu. Okej, słucham, znowu. Macie kija w dupie. Ja pierdolę. Myślę, że przed życiem to przed śmiercią byś nawet to o mnie powiedziała, więc to raczej nie jest związane z klanem. Czy ja wiem? Nie wiem, a byłeś taki za życia? Ciekawe jaka ja byłam. Zanim poznałem... Poczekaj, bo Hit Nikita się hotelu. zdecydował. Hit Hotel? tak, coś takiego znalazłem. Wow. Księdza Ignacego Kłopotowskiego 33. To niezły Hit Hotel. Hit Hotel. Okej. Hit Hotel Warszawa. Czekaj, muszę sobie sprawdzić, to będzie w tą samą stronę co do Mikiego. Ale nie pod sam dom może, co? Okej, jak się wstydzisz mojego pięknego Volkswagena, to spoko. Nie, to nie o to chodzi, po prostu znowu ktoś mnie będzie widzieć. Ja nie rozumiem, czy teraz nie chcesz być widziana z nami, czy nie chcesz, żebyśmy my widzieli. Przepraszam, ja będę mieć tylko jeszcze jedno pytanie. Zanim odjeżdżacie, bo to jest istotna rzecz, którą ja chciałem powiedzieć. Czy wy wszyscy wzięliście wszystkie swoje pieniądze? Tak. Aha, Na to wygląda, że tak. no dobrze. Znaczy mi zostało co? 50? 50 tysięcy. Ale łącznie z tym, co mam przy sobie, czyli te 20? Czy... To masz to jeszcze, tak, to masz 70. Okej, no to biorę. Nikita, ty... Mógłbym się później z tobą rozliczyć. Okej. No dobra, no podliczymy cię, nie? Tam weźmiemy, wiesz, procentowanie i tak dalej. Tak, Dobrze. dokładnie, 18%. To jaka jest finalna decyzja? Gdzie się udajecie spać tej nocy? Hit Hotel. Najpierw odwiozę pod Hit Hotel Nikitę, a później w okolice domu Mikołaja odwiozę Wendy, tylko nie pod sam dom. Ale Mikołaj... Nie wiesz, czy on jest w domu. Ale ona tak chciała jechać, ja jestem tylko kierowcą. Że po drodze jesteś w domu. Brak odpowiedzi. Dobra, wiesz co? Nie mogę użyć swojego dowodu, bo jestem poszukiwana, więc muszę jechać do kogoś. I wiem, kogo sugerujesz, tak, przenocuję cię. Okej. Okej. Powinniśmy się zmieścić. Kanapę i łóżko. To tak jak u Mateusza. Ja w łóżku, ty na kanapie. Ty, to może ja do wanny dojdę.
Chcesz naprawdę do wanny? Wolę to niż płacić za hotel i możliwość, że sprzątaczka wejdzie i mi otworzy. Dobra, to po prostu jest Okej, do mnie, dobra. Chętnie Dobrze. pokażę wam moją gitarę. Zagram. I na tym zakończymy dzisiejszą sesję. Camarilla, pozostawiona za wami, odezwała się po tym czasie. Spłaciliście dług dla Lukrecjusza. Nie próbowaliście żadnych sztuczek, zrobiliście dokładnie to, czego chciał. Decyzja o tym, czy La Sombra powinna mieć miejsce w Warszawie, jest dla was nieznana. Nie wiecie wiele o tym klanie. Nie wiecie, czy to, co właśnie tego dnia zrobiliście, może mieć tragiczny skutek na wasz los w przyszłości. Z tego klanu była Łucja i wydawała się wyznawać bezwzględność. Każdy z was, jak zawsze, poznaje więcej twarzy, ale to, co chcecie zrobić teraz, to przyczynić się do odbudowy po części ważnych miejsc dla anarchów. Ale czy tylko dla anarchów? Nie wiem, ale wiem jedno. Możemy dowiedzieć się tego. Na następnej sesji. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy A my tobie dziękujemy również. tobie. Dobrego dnia, wszyscy słuchacze. Dobrej nocy. Śmiertelnicy. Śpijcie w dzień i żyjcie w nocy. Dobranoc.